Dzień dobry, dobry wieczór. Witam szanownych Państwa. 21:14, sobota 10 maja 2025 roku. Puls 59 uderzeń na minutę, jak widzieliście na zegarku. Pracujemy jeszcze na spokojnie w tę sobotę, w ten sobotni wieczór. Właściwie powoli już tutaj się noc zaczyna, bo już jest ciemno na dworzu. Jak widzicie, przed Wami tak nazwany przeze mnie Smart Buzzbar Box. Został już kompletnie złożony. Płaskowniki miedziane zamontowane, porobione otwory, gwinty, wszystko skręcone. Tak to, drodzy widzowie, wygląda. Moduł PZEM zamontowany, siedzi tam na dole ta zielona płytka. Po drugiej stronie ta niebieska płytka to jest moduł komunikacyjny RS485 do gadania z ESP32 i z PZM-em, czyli taki komunikator, translator pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. No jak widzicie, na samej górze ESP32, mój ulubiony moduł do zabawy w smart rozwiązania. Jak widzicie, ten układ jest już zaprogramowany, choć Wy tego jeszcze nie widzicie, ale informuje nas już o tym niebieska kontrolka, więc mamy połączenie z Home Asystentem, przesyłamy już jakieś dane. Ja zbudowałem tu jak na razie taki testowy układ. Mamy tutaj zasilacz laboratoryjny, który właśnie podaje napięcie na miedziuszkę, a z drugiej strony odbieram napięcie ładowareczką, taką małą 5A i ładuję mojego starego grzmota. Swoją drogą akumulatory jak na razie stoją nieużywane, ale troszeczkę je regeneruję, doładowywuję, odsiarczam. Być może jeszcze coś z nimi zrobię. Sam tego dokładnie nie wiem. Nie wiem, jakich będzie los do końca. Ale nie o tym ten film. Wracajmy do tematu. Także tak wygląda, słuchajcie, mój wynalazek Smart Buzzbar Box. Jest już gotowy, zmontowany. Niestety nie uda mi się go zamontować w weekend do mojej instalacji fotowoltaicznej, więc będzie ona wyglądała jeszcze tak, jak wygląda. Czyli mam tu te moje złącza skręcane, elektryczne na przewód 35 mm². Dlaczego nie będzie zamontowany mój wynalazek? Ponieważ nie przyszły do mnie konektorki oczkowe, które zamówiłem wraz z zaciskarką i po prostu nie mam jak złożyć tego w całość, więc będę musiał się wstrzymać po prostu do przyszłego tygodnia. Ale po złożeniu, po zaprogramowaniu układu mogę Wam już coś pokazać. Mogę Wam pokazać, że układ już działa. Jak widzicie, na zasilaczu laboratoryjnym mamy takie odczyty 15 V, prawie 1 A, aczkolwiek bądźmy bardziej dokładni. Mamy tutaj 0,88 ampera. Jak widzicie, mój pulpit z Home Assistanta na dzień dzisiejszy. Dzisiaj u mnie instalacja wyprodukowała 40, prawie 1 kWh, ale to może później. A teraz przechodzimy do zakładki, którą stworzyłem specjalnie właśnie na potrzeby Smart Buzzbar Boxa. I proszę zobaczcie, jak widzicie, 15 V, 0,9 A, 13,4 W, energia 5000 kWh. Tak, mało energii, ponieważ dopiero uruchomione. Jak widzicie, 0,89, 0,88, 0,9, czyli właściwie no chyba w tolerancji błędu. Zobaczymy, jak będzie się to zachowywało później. Dla tych, co nie wiedzą, pomiar prądowy odbywa się tu z bocznika prądowego. Bocznik jest na 300 A wyskalowany, więc do takiego prądu ten Buzzbar Box jest też przystosowany.
Co niektórzy z Was, widziałem, pisali mi w komentarzu, że sporo przewymiarowane, jeżeli chodzi o miedź na bogato. Słuchajcie, o ile ta miedź faktycznie będzie przewymiarowana do tego prądu, ponieważ tu jest płaskownik 40 na 10 mm gruby, o tyle tu już można byłoby się trochę pokłócić, ponieważ mamy tu płaskownik 30 na 10 mm. Zobaczcie, jest tu trochę otworów różnych, więc ten przekrój, przez który przewodzi nam tutaj prąd, ten płaskownik, zdecydowanie się zmniejsza. A mi też zależało na tym, żeby to w ogóle się nie grzało, dlatego przewymiarowałem po prostu ten płaskownik. Policzyłem to według wzoru, policzyłem to z czatem GPT, więc no, obliczył tu wytrzymałość prądową na 400 amperów na takim płaskowniku po uwzględnieniu tych otworów wszystkich. Czy się pomylił, czy nie, nie wiem. Tego się dowiemy po podłączeniu. No, patrząc na bezpiecznik 300 amperowy, który tutaj jest do 70 V, jak widzicie, no to jest to przewymiarowane faktycznie. Aczkolwiek wiecie, tutaj też chodzi o spadki napięcia jakieś. Nie wiem w ogóle, czy w tej konfiguracji też, jeżeli chodzi o jeden bezpiecznik, to zostanie, czy tych bezpieczników nie będzie tutaj więcej, bo szczerze powiem, że ten bezpiecznik dla mnie to tu jest taki lichy i nie wiem, czy nie zrobię w następnej wersji tu tego tak, że każdy magazyn, który będzie tu dopięty, będzie miał swój niezależny bezpiecznik. Na pewno zwiększy to poprawność odczytu napięcia. Te spadki będą zlikwidowane, bo przypuszczam, że przez takie jedno złącze, przez taki jeden bezpiecznik, przy większym prądzie spadki będą na pewno dużo większe. Co do bocznika prądu, to raczej bym tu chyba nie miał żadnych zarzutów. Myślę, że na nim spadków nie będzie. On jest dosyć gruby, jest co przewodzić. Także chyba z nim problemów nie będzie. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie, czy to rozwiązanie ma sens. Co ja jeszcze mogę tu powiedzieć? Jak widzicie, tu jeszcze dałem dodatkowy bezpiecznik, który jakby pobiera plusik z szyny tej miedzianej, do której podłączone są magazyny, i przekazuje go tu do PZM-a. Dlaczego dałem bezpiecznik? Ponieważ gdyby gdzieś coś tu doszło do jakiegoś zwarcia czy czegoś, to ten bezpiecznik się przepali i problem będzie, że tak powiem, rozwiązany, nie dojdzie do jakichś niechcianych sytuacji. O, tak bym to powiedział. No, także słuchajcie, temat jest już na końcówce. Oczywiście, jeżeli chodzi o to jest połączenie w tym momencie dwóch funkcjonalności, ponieważ mamy tutaj, że tak powiem, busbar, który łączy nam, w moim przypadku ja zaprojektowałem go dla siebie pod 4 magazyny, więc ja tutaj będę miał do niego podłączone 4 magazyny, 3 falowniki i zostawiłem też wejścia z drugiej strony na regulator fotowoltaiczny bądź na regulatory fotowoltaiczne, bo oprócz niego jeszcze na przykład, powiedzmy, że dołożę sobie troszkę tutaj regulatorów. Oczywiście one już będą pominięte z układu pomiarowego, a mianowicie no, system nie będzie widział, że pobiera z nich prąd, tylko ewentualnie albo raczej prąd będzie z regulatorów dostarczany do magazynów i to już bocznik oczywiście będzie widział. Więc tak to będzie działać, dlatego regulatory zdecydowałem się podpiąć z tamtej strony i uważam, że tak jest dobrze. Znaczy, no na pewno tak jest dobrze, bo nawet tak teraz mam, także tak to zrobiłem. A teraz, żeby jeszcze Wam pokazać, zobrazować, że to faktycznie działa. Jak widzicie, mamy teraz takie odczyty. Tutaj mamy 0,93 ampera. Zobaczcie sobie, tu też się zmienia. 0,91, 0,90. Jest jakaś tam, powiedzmy, mała odchyłka błędu, ale tolerancja też występuje. Ja nie kalibrowałem jeszcze PZM-a, a wiem, że PZM ma funkcję kalibracyjną. A teraz, żebyśmy zobaczyli, czy
to faktycznie działa, to spróbujemy sobie podnieść prąd na przykład na tu 3 amperki i zobaczymy, jak to zadziała w takim ułożeniu. Jak widzicie, rozkręca się ładowareczka, już dała 3 amperki. Zobaczcie, tu mamy oczywiście większe napięcie, więc amperaż będzie mniejszy. Jak widzicie, taki. I idziemy zobaczyć tu do komputera, co nam się tu wyświetla. Jak widzicie, taki. Także właściwie jest wszystko zgodnie. Odświeżanie tutaj może być bardzo szybkie, co sekundę, bo kod jest lekki, więc nie będzie tutaj żadnych problemów. Przy tym prądzie mamy już praktycznie zgodność. Tak to, słuchajcie, wygląda. O, widzicie, nawet nam troszeczkę tu napięcie spadło, a to ciekawostka, bo tego nie widać po stronie zasilacza. Czyżby tu nas zasilacz trochę oszukiwał? Spróbujemy delikatnie podkręcić, zobaczymy, czy to coś zmieni. Zmieniliśmy na 15,1 V, a tu mamy napięcie 14,7 V. Ok, a zrobimy taki mały teścik i damy trochę więcej napięcia. Dajmy na 15,5. Zobaczymy, czy zmieni. Jak widzicie, zmienia. No tu jest ciekawostka. Mamy jakiś spadek napięcia. Nie wiem, z czego on tu dokładnie wynika. Może coś źle podłączyłem do bocznika. Aczkolwiek nie powinno tak. Chyba że bezpiecznik mi tu robi spadek napięcia, ponieważ pomiar napięcia idzie właśnie przez bezpiecznik, bo stąd idzie napięcióweczka. Może to. No nic, na razie tak to zostawiam. Co jeszcze Wam mogę tutaj powiedzieć? Tu z tej strony, jak widzieliście, to funkcjonuje. No jakiś mały błąd mamy z napięciem, ale myślę, że do tego dojdę. A tutaj jeszcze, słuchajcie, zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj drukareczka drukuje jedną obudowę, a druga drukuje drugą obudowę. Albo raczej to nie są obudowy, przepraszam, tylko pokrywy. Ponieważ pierwsze wersje pokryw wyszły mi, nie wiem dlaczego, za małe. Pokrywy drukowałem na tych drukarkach, na tej i na tej. Natomiast obudowy drukowałem na tych drukarkach. I jakaś mała niezgodność jest pomiędzy tymi drukareczkami wymiarowa w wymiarze i po prostu musiałem zmienić skalowanie tutaj dla tych obudów i przy okazji również zmieniłem wygląd i ułożenie. Także pokrywa już nie będzie wyglądała w ten sposób, jak tu wygląda. Nie będzie miała tych napisów wszystkich wyciętych, tylko napisy będą na czerwono. Wycięte będzie tu tylko ESP32 z tymi otworami, przez które widzimy kontrolki informacyjne o pracy ESP32. Także jak to się wydrukuje, no to oczywiście będziecie to widzieć w takiej wersji finalnej. I jeszcze muszę Wam się przyznać do jednego w sumie mojego błędu, ponieważ ja projektowałem to w drugą stronę, niż jakby powinienem to podłączyć, ponieważ przechodząc w tym momencie do falowników, no jak widzicie, one tutaj trochę teraz pracują sobie, pobierają trochę energii, magazynki, albo raczej z magazynków. Pompa ciepła jest uruchomiona i nagrzewa warsztat, no bo niestety drukarki potrzebują trochę ciepła do druku. Ale wracając do tematu, jak widzicie, plus wychodzi z tej strony, czyli to jest moja lewa strona, jak ja teraz stoję, a czarny, czyli minus, wychodzi z prawej strony. I tak jest praktycznie w każdym urządzeniu. Jak staniemy do magazynu przodem, jest ta sama sytuacja. Lewo, prawo, czyli lewo plus, prawo minus. Patrząc tu,
lewa strona plus, prawa strona minus. I tu również tak mamy w każdych tych urządzeniach. Jak widzicie, po lewej stronie plus, po prawej stronie minus. A ja zaprojektowałem obudowę, nie wiedzieć czemu, odwrotnie, czyli ustawiłem po lewej stronie, czyli tu w tym kierunku minus, a po prawej stronie plus. I rozwiązałem ten problem poprzez odwrócenie napisów na pokrywkach. Także dlatego też drukuję nowe pokrywki, ale nie tylko dlatego, ponieważ popełniłem też jeden błąd z bocznikiem. I jak widzicie, tu jest to samo, prawda? Czyli jakby to jest taki standard w tych urządzeniach wszystkich, że plus jest po stronie lewej, minus po prawej. Więc to jest też między innymi jeden z powodów, dla których zmieniłem ustawienie napisów, bo jak widzicie, o, to jest na tą stronę i to by było odwrotnie wtedy, prawda? A zamieniając napisy, odwracając drugą stronę, problem jest rozwiązany. Czego Wam jeszcze nie pokazałem, jak widzicie, ESP jest również cały czas zasilane z dodatkowego źródła zasilania. Mogłem oczywiście wrzucić tu przetwornicę, żeby zasilić ESP bez dodatkowego kabelka. Natomiast stwierdziłem, że na razie tak zostawię to w ten sposób. Być może w kolejnej wersji ulepszonej już zrobię to na zasilaniu tu bezpośrednio z tego całego zasilania od magazynów. Więc na razie jest w ten sposób. Zadbałem o to, żeby kabelek był ładnie wyprowadzony. Mamy tutaj takie korytko zrobione, więc kabelek możemy wypuścić sobie albo w tym kierunku, albo w drugim kierunku. A sama klapka posiada taki, jak widzicie, nazwijmy to docisk, który ten przewód ładnie tam wgniata i przytrzymuje. Także on praktycznie nie będzie kolidował. Jak macie jakieś korytko kablowe, to od razu w korytko to pakujecie i tego w ogóle nie widać. Także masa tego jest zacna. Waży to chyba ze 2 kg. Chociaż nie wiem, czy nie przesadzam. Trzeba byłoby wrzucić na wagę. Ale robi... Jest ciężar. Jest ciężar. Teraz pozostaje tylko zobaczyć w praktyce, jak to zadziała. Mi nie podoba się tylko teraz, tak patrząc na to, ten bezpiecznik. Dla mnie on jest najsłabszym punktem, jeżeli chodzi o spadki napięcia. I wydaje mi się, że trzeba będzie zrobić tu więcej bezpieczników, rozdzielić tą szynę od strony magazynów i po prostu bezpieczniki przepuścić niezależnie. Wtedy będziemy mieli mniejsze, dajemy bezpieczniki i po prostu mamy lepszą przewodność, lepsze napięcie, tak? Nie ma tych spadków napięciowych. Także to taka poprawka pierwsza na oko, która mi się rzuciła. Piszcie w komentarzu, jak oceniacie to rozwiązanie. Ja na dzisiaj bardzo dziękuję za oglądnięcie tego materiału wideo. Jeszcze muszę tu chwilę zostać, poczekać, aż drukarki wydrukują mi te pokrywki. Wyłączę pompę i uciekam do domu spać, bo jest późno. A na koniec filmu jeszcze mogę Wam pokazać tutaj coś? Tak, pokażę Wam z Home Assistanta właśnie, jakie uzyski dzisiaj były, bo nie dokończyłem tego tematu na początku filmu. Także do zobaczenia w następnym materiale. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał tam poniżej. I oczywiście na koniec filmu chciałem poinformować, że moduł, który Wam tu pokazałem w tym filmie i pokazywałem na wcześniejszych shortach, czyli chodzi o Smart Bus Bar Box, będzie w późniejszym etapie przeze mnie do sprzedaży. Również moduł do sterowania grzałką, który jest jeszcze u mnie w trakcie testowania, również będę chciał sprzedawać to rozwiązanie. Także bądźcie czujni, bądźcie spokojni. Jeżeli będziecie potrzebowali takie urządzenie, to będziecie oczywiście mogli ode mnie kupić całe, kompletne. Natomiast jeżeli będziecie mieli życzenie, macie materiały na YouTubie,
jak najbardziej możecie stworzyć własny taki zestaw. Ja oczywiście, jak już przetestuję odpowiednio kod źródłowy, czy do Smart Bus Barboxa, czy do tego sterownika od grzałek, również udostępnię. Także jedyne, czego nie udostępnię Wam, to po prostu plików projektowych z obudowy, ponieważ uważam, że to jest mój produkt i Wy, jeżeli będziecie mieli ochotę, to w ten sposób po prostu wesprzecie moją inicjatywę. Także z mojej strony na tą chwilę tyle, a teraz jeszcze zobaczmy pulpit Home Assistanta i jak wygląda dzisiejszy dzień. A tu jak widzicie mamy Home Assistanta. Teraz jest 21:35, 10 maja 2025 roku. Prognoza pogody na przyszłe dni bardzo kiepska. Wszystko zachmurzone. Na jutro prognoza przewidywana 40 kWh. Dzisiejszy dzień to 30 kWh prognoza. A uzyski faktyczne z instalacji mojej, przypominam, 17,5 kWp fotowoltaiki. 40 prawie 1 kWh energii, tyle wyprodukowały panele. Z sieci pobrane jest nic. Na to tym się nie ma co sugerować, bo licznik od zakładu energetycznego stoi. Stan naładowania magazynu 55%. Jak możemy jeszcze zaobserwować, przechodząc tutaj, spadek jest dość znaczący. Pompa ciepła uruchomiona na dużej wydajności. Inne urządzenia chodzą w tym momencie. Pobór rzędu 5 kW jest praktycznie non-stop od godziny 20, czyli 1,5 godziny mamy dosyć duży pobór tutaj, nienormatywny w moim przypadku. A zużycia dzisiaj takie: dom 15 kWh, warsztat 25,5 kWh, w magazynie pozostało jeszcze 25 kWh. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Napięcie na LFP-ku 52 V, drugi LFP 51,9 V, trzeci, albo raczej pierwszy LFP 51,96 V. Tak to wygląda. I temperatura na warsztacie, słuchajcie, 20 prawie 2 stopnie w socjal i 21 w warsztacie. Pompa ustawiona do 50 i grzeje. Także na powrocie już jest 45 stopni, jest dobrze. Także to wszystko na dzisiaj z mojej strony. Zapraszam na kolejne materiały. Pozdrawiam i cześć!